Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj mój mąż przyrządzi dla Państwa ciasto princeskę kokosową. Głównym składnikiem tego ciasta jest masa kokosowa i żeby ją przygotować, potrzebujemy 1 litra śmietanki i kremówki 30%, 200 g wiórków kokosowych, 120 g cukru pudru, 2 razy po 1,5 łyżki żelatyny i 2 razy po 80 ml wrzątku do zalania żelatyny. Dodatkowo do tego ciasta potrzebujemy 2 paczek herbatników maślanych, 1 słoiczka drzemu malinowego oraz 2 wafelków Princessa o smaku kokosowym. Na początek parę przygotowań, takich jak blaszka, czyli forma prostokątna o wymiarach 24 x 36 cm, którą wykładamy papierem do pieczenia, a na sam spód wykładamy herbatniki maślane. Muszą one pokryć cały spód, więc może trzeba będzie je dociąć. Teraz wiórki kokosowe. Wsypujemy je do blendera z funkcją siekania i 200 g wiórków kokosowych siekamy najdrobniej jak nam się uda. Jeżeli Państwo nie lubią takich posiekanych wiórków, mogą je również zostawić takie w stanie nieposiekanym. Wiórki posiekane najdrobniej jak nam się udało zostawiamy na chwilę z boku, bo teraz musimy się zająć posypką na ciasto. Składać ona będzie z 2 wafelków Princessa o smaku kokosowym, które my musimy posiekać. Siekamy drobno nożem. I odkładamy na bok, będzie nam później potrzebna ta posypka. Kolejny element to żelatyna. Szykujemy sobie 2 miseczki, do których wsypujemy do każdej po 1,5 łyżki żelatyny, a następnie każdą z nich zalewamy 80 ml wrzątku. Chwilę czekamy, żeby żelatyna napęczniała, następnie mieszamy do momentu, kiedy żelatyna rozpuści się w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. W momencie, kiedy żelatyna będzie stygła, proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie zrobiły się grudki. A teraz konkretnie już masa kokosowa. 1 litr śmietanki kremówki 30% wlewamy do miski, włączamy mikser i zaczynamy ubijać. W momencie, kiedy zobaczą Państwo ślady na tej śmietance, które zostawiają te łopatki, tak jak tutaj właśnie już zaczyna widać, wtedy możemy dosypać 120 g cukru pudru i nadal miksujemy. Teraz dosypujemy posiekane 200 g wiórków kokosowych. Można na raz, można partiami, żeby łatwiej było rozmieszać. I proszę Państwa, śmietany nie ubijamy na sztywno. Teraz te wiórki tylko przemieszamy dobrze i taką pół na pół bitą śmietanę, bitą masę właściwie, podzielimy sobie na 2 części. Jedną z nich chowamy do lodówki, a do drugiej dolewamy wystudzoną 1 miseczkę żelatyny. Druga nadal nam stoi z boku i czeka. Żelatynę powolutku wlewamy i dokładnie mieszamy z masą. Wszystko wymieszane, no to teraz składamy ciasto powolutku. Wracamy do foremki, której spód wyłożyliśmy herbatnikami maślanymi i tą masę kokosową z żelatyną, tą pierwszą, wykładamy na wierzch tych herbatników,
rozprowadzamy i wyrównujemy. Teraz kładziemy kolejną warstwę herbatników maślanych i pokrywamy nimi cały wierzch tej masy. Leciutko sobie dociśnijmy, żeby wszystko się wyrównało i zespoliło. Teraz te herbatniki będziemy smarować drzemem malinowym, tak 280 g, czyli taki słoiczek mały wystarczy. Rozprowadzamy równomiernie, wyrównujemy. No i co? I kolejna warstwa herbatników maślanych. No dzisiaj się Państwo dużo naukładają tych herbatników. Ładnie przykryty drzem. Foremkę odstawiamy na bok. Z lodówki wyjmujemy drugą porcję masy kokosowej, którą wcześniej przygotowaliśmy i do środka powoli wlewamy drugą porcję przygotowanej żelatyny. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. No i co? I pozostało nam tą masę wyłożyć na wcześniej przygotowane warstwy ciasta, rozłożyć równomiernie i wyrównać. Ostatnim elementem jest ta posypka z tych wafelków Princess o smaku kokosowym, drobno posiekanych. Dokładnie obsypujemy wierzch ciasta w miarę równomiernie. I teraz leciutko łyżką dociskamy tą warstwę, tą posypkę do naszej masy. W ten sposób nie będzie bardzo się kruszyła przy krojeniu ciasta, jak i również przy jedzeniu. Ciasto prawie gotowe. Wstawiamy je do lodówki. Minimum na kilka godzin, najlepiej na 12. Wtedy herbatniki fajnie zmiękną i będą stanowić całość z ciastem. Ciasto jest rewelacyjne, zbiera same pochwały, a mnie pozostaje Państwu życzyć udanego przygotowywania tego ciasta i zaprosić na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.